Wyobraź sobie, że kaszlesz od kilku dni. Sięgasz po coś naturalnego, bo przecież zioła są bezpieczne i trafiasz na miodunkę, na płuca, na kaszel, sprawdzona od lat. Tylko że jest jeden problem. To, że coś jest stosowane od lat, nie znaczy, że działa tak, jak myślisz. Za chwilę pokażę Ci, co miodunka naprawdę robi, a czego nie. I dlaczego to ma znaczenie, jeśli nie chcesz przedłużyć sobie choroby. Miodunka lekarska to roślina, którą bardzo często znajdziesz w syropach ziołowych, mieszankach na kaszel albo herbatkach na drogi oddechowe. Ma długą historię. Była używana jeszcze zanim mieliśmy współczesną medycynę, antybiotyki czy dokładną diagnostykę. I to jest ważne, bo wiele ziół przetrwało do dziś nie dlatego, że zostały dokładnie przebadane, tylko dlatego, że były jedną z niewielu dostępnych opcji. Miodunka zawiera kilka grup substancji, które brzmią sensownie. Śluzy roślinne, czyli takie związki, które tworzą na błonie śluzowej coś w rodzaju ochronnej warstwy. Są też garbniki i inne związki, które mogą mieć działanie lekko przeciwzapalne. I kiedy ktoś słyszy coś takiego, od razu pojawia się wniosek, czyli to działa na kaszel. No właśnie, nie do końca tak to wygląda. Zanim w ogóle ocenimy miodunkę, trzeba zrozumieć jedną podstawową rzecz. Kaszel to nie jest choroba. Kaszel to objaw. To jest reakcja organizmu, coś w rodzaju alarmu albo mechanizmu obronnego. I teraz najważniejsze. Ten sam kaszel może mieć zupełnie różne przyczyny. Może to być zwykła infekcja wirusowa, taka jak przeziębienie. Może to być alergia. Może to być refluks, czyli cofanie się treści żołądkowej do przełyku. Może to być podrażnienie od suchego powietrza albo dymu. Może to być nawet efekt uboczny leków. Z zewnątrz wygląda podobnie. Ktoś kaszle. Ale w środku dzieją się zupełnie różne rzeczy. I teraz dochodzimy do sedna. Bo jeśli coś działa na kaszel, to musimy zapytać, na co dokładnie działa? Na przyczynę? Czy tylko na objaw? Jeśli spojrzymy na badania naukowe, to nie znajdziemy mocnych dowodów na to, że miodunka leczy kaszel w takim sensie, że skraca chorobę albo usuwa jej przyczynę. Nie ma dobrych, solidnych badań klinicznych, które pokazywałyby, że ktoś bierze miodunkę i szybciej zdrowieje. To jest bardzo ważne. Bo często w marketingu albo w opisach produktów widzisz coś w stylu wspiera drogi oddechowe, stosowana tradycyjnie przy kaszlu. I to brzmi jak leczenie. Ale to nie jest to samo. To, co miodunka może robić, to raczej działanie miejscowe. Jeśli masz podrażnione gardło, suche, drapiące uczucie, śluzy roślinne mogą je lekko pokryć, złagodzić, zmniejszyć uczucie drapania. Trochę jakbyś posmarował podrażnioną skórę kremem. To nie usuwa przyczyny problemu, ale daje ulgę. I to jest uczciwy opis działania. Tu wiele osób się gubi, bo jeśli coś daje ulgę, to automatycznie wydaje się, że leczy. A to są dwie różne rzeczy. Wyobraź sobie, że masz obtarty but i zakładasz plaster. Plaster pomaga, bo zmniejsza ból, ale nie naprawia buta. Z miodunką jest podobnie. Może sprawić, że kaszel będzie mniej dokuczliwy, ale niekoniecznie sprawi, że szybciej przestaniesz kaszleć. I teraz dochodzimy do momentu, który naprawdę ma znaczenie, bo samo łagodzenie objawów nie jest niczym złym. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ktoś traktuje miodunkę jak główne leczenie, czyli zamiast zastanowić się, skąd bierze się kaszel, próbuje go tylko wyciszyć. To może prowadzić do kilku rzeczy. Po pierwsze, możesz przegapić właściwą przyczynę. Jeśli to infekcja bakteryjna, alergia albo refluks, to miodunka tego nie rozwiąże. Po drugie, możesz opóźnić leczenie. I to jest częsty scenariusz. Ktoś próbuje najpierw naturalnie, potem jeszcze trochę, potem jeszcze jeden syrop i dopiero po 2 tygodniach trafia do lekarza. A wtedy problem jest już większy. Po trzecie, możesz mieć złudne poczucie, że coś robisz, więc ignorujesz sygnały ostrzegawcze. Jednym z najczęstszych mitów jest to, że miodunka działa na płuca. To brzmi poważnie i przekonująco, ale w praktyce nie mamy dowodów, że wpływa na płuca w taki sposób, jak sugerują to niektóre opisy. Nie oczyszcza płuc, nie leczy oskrzeli w sensie medycznym. To określenie jest bardziej tradycyjne niż naukowe i jeśli ktoś opiera na tym swoją decyzję o leczeniu, to może się po prostu rozczarować. To nie znaczy, że miodunka jest bezużyteczna, ma swoje miejsce, ale trzeba je dobrze rozumieć.
Jeśli masz suchy, drażniący kaszel, szczególnie na początku infekcji albo po niej, kiedy gardło jest podrażnione, coś, co działa osłaniająco, może naprawdę pomóc. Jeśli kaszel nasila się wieczorem, bo gardło jest suche, to też ma sens. Jeśli potrzebujesz czegoś łagodnego, co nie obciąża organizmu, w porządku, ale jako dodatek, wsparcie. Nie główna strategia leczenia. Czasami proste rzeczy działają równie dobrze albo lepiej. Nawilżenie powietrza, picie odpowiedniej ilości płynów, miód, który też ma działanie łagodzące, a w niektórych badaniach wypada lepiej niż część syropów. Unikanie drażniących czynników jak dym czy suche powietrze i przede wszystkim dopasowanie działania do przyczyny, bo jeśli kaszel wynika z alergii, to potrzebujesz czegoś przeciwalergicznego. Jeśli z refluksu, trzeba zająć się żołądkiem. Jeśli z infekcji, czasem wystarczy czas, a czasem potrzebna jest konkretna terapia. Są sytuacje, w których nie warto eksperymentować z ziołami, jeśli kaszel trwa dłużej niż około od 2 do 3 tygodni, jeśli się nasila zamiast ustępować, jeśli pojawia się duszność, ból w klatce piersiowej, gorączka, jeśli kaszel budzi cię w nocy przez wiele dni, albo jeśli masz inne choroby i nie jesteś pewien, co się dzieje. W takich sytuacjach nie chodzi o to, czy miodunka pomoże, czy nie. Chodzi o to, że potrzebujesz diagnozy. Miodunka nie jest magicznym lekiem na kaszel. Może pomóc złagodzić objawy, szczególnie przy podrażnionym gardle, ale nie leczy przyczyny. I jeśli o tym pamiętasz, możesz ją stosować rozsądnie. Jeśli nie, możesz stracić czas, a przy kaszlu czas czasami ma znaczenie. Jeśli chcesz więcej takich materiałów, gdzie oddzielam to, co faktycznie działa, od tego, co tylko dobrze brzmi, zostaw subskrypcję, bo zdrowie to nie miejsce na zgadywanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.